Korfu wyróżnia się spośród wielu pięknych wysp, którymi szczyci się Grecja. Poznaj tę magiczną wyspę, a również zapragniesz ją zobaczyć i poczuć na własnej skórze czarodziejski klimat wyspy. Wyspa Korfu należy do archipelagu Wysp Jońskich. Jest najbardziej wysuniętą wyspą na północ położoną blisko Albanii. Na tej najbardziej zielonej z greckich wysp o powierzchni prawie 600 km² mieszka 110 000 mieszkańców. Wyspa jest mocno górzysta, a szczególnie jej północna część. Najwyższy szczyt Pantokrator ma 906 metrów. Właściwie tylko część południowa wyspy jest równinna i tam kwitnie rolnictwo. Na Korfu możesz liczyć na dobrą pogodę. Zimy są raczej łagodne, lato ciepłe, ale nie przesadnie gorące. Jeśli dodać do tego sporą ilość opadów, to nic dziwnego, że na wyspie jest mnóstwo zieleni z 35 gatunkami dziko rosnących storczyków, dziką miętą, gajami oliwnymi i cytrusowymi na czele. Korfu jest uważana za najbardziej zieloną wyspę. Jeśli zapytasz Greka o Korfu, to może się zdarzyć, że nie będzie znał takiej wyspy. A to dlatego, że Grecy nazywają ją Kerkira. Tak brzmiała pierwsza nazwa wyspy, a Grecy lubią i cenią swoje tradycje. Skąd nazwa Kerkira? Kerkira była śliczną nimfą. Zakochał się w niej władca mórz Posejdon. Porwał piękną Kerkirę i umieścił ją na najładniejszej wyspie. Wkrótce na świat przyszedł Faek, czyli przodek ludu Faeków. To oni ucywilizowali wyspę, której nadano imię wybranki Posejdona. Korfu to także grecka nazwa, ale późniejsza. Koryfi po grecku znaczy szczyt. Taką nazwę nadano nowej stolicy wyspy. Powstała ona wokół starej fortecy zbudowanej na szczycie jednej z gór przyszłego miasta. Potem takim mianem obdarzono całą wyspę. Korfu ma długą i piękną historię. Najpierw wyspę zasiedlali Grecy, potem rządzili nią Rzymianie. Wpływy długich rządów Wenecjan widać do dziś. Wystarczy, że przyjrzysz się architekturze miejskiej na wyspie. Po kolejnych latach panowania Francuzów, Turków, Rosjan i Brytyjczyków w 1864 roku wyspa wróciła do Grecji. Jej uroda od zawsze zachwycała, a więc uwagę na nią zwrócili również artyści. To właśnie na Korfu powstała pierwsza grecka filharmonia i szkoła sztuk plastycznych, a także pierwszy uniwersytet, Akademia Jońska. Dziś także jest tu wiele szkół muzycznych i orkiestr, które często koncertują. Dlatego wyspę nazywa się muzycznym ogrodem Grecji, a jej mieszkańcy są uważani za niezwykle muzykalnych. Wyspą zainteresowali się także pisarze z Szekspirem, Homerem i Zbigniewem Herbertem na czele. Ponoć to właśnie na Korfu dzieje się historia opisana w Burzy przez Szekspira. Korfu bardzo rozsławiła twórczość Lawrence'a i Geralda Durrella. Stolicą wyspy jest Korfu. Zobaczysz tu wiele interesujących zabytków. Są też ciekawe muzea. Stare miasto od roku 2007 znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Właśnie od Starego Miasta Korfu, które leży między starą i nową fortecą, zacznij zwiedzanie. Na pewno zaskoczy cię, że nie zobaczysz tu tradycyjnego greckiego budownictwa. W zamian za to obejrzysz wspaniałą włoską architekturę będącą pokłosiem 4 wieków rządów Wenecjan. Labirynt wąskich uliczek, liczne bary, restauracje i sklepy z pamiątkami, piękne pałace. To wszystko można oglądać godzinami. Brytyjczycy zostawili na wyspie krykieta i trawniki na placu Spinada. Dziś jest to reprezentacyjny plac, za to kiedyś było to pole bitwy. Z placu blisko już do starej fortecy, gdzie znajduje się interesujące muzeum. Nowa forteca to świetny pomnik architektury obronnej. Stąd zobaczysz też wspaniałą panoramę na Stare Korfu. Jeśli masz czas, to koniecznie odwiedź Muzeum Sztuki Azjatyckiej, które mieści się w Pałacu Świętego Michała i Jerzego. Po drodze zobaczysz uroczą ulicę Liston o prawdziwie paryskim szyku. Tu w jednej z licznych kawiarni napijesz się najlepszej kawy. Nie możesz natomiast pominąć najważniejszej świątyni miasta, czyli katedry Świętego Spirydona. Ten święty to patron wyspy, a w katedrze znajdują się jego relikwie.
Niedaleko Korfu znajduje się Achilion, czyli XIX-wieczny pałac, który zbudowała Elżbieta Bawarska, słynna Sisi. Miał on upamiętniać tragiczną śmierć jej syna Rudolfa. Pałac otacza przepiękny ogród, w którym stoi posąg Achillesa o wysokości 12 metrów. Z Korfu niedaleko masz na półwysep Kanoni. Znajduje się tu znakomity punkt widokowy, z którego zobaczysz białą Wlachernę i zieloną Mysią Wyspę. Otoczone wodami Morza Jońskiego wyglądają zjawiskowo. Wlacherna to stary klasztor zbudowany na skalistej wysepce, którą z lądem łączy Grobla. Dziś w monastyrze nie ma już mnichów. Są za to liczni turyści. Wysepka jest też świetnym punktem obserwacyjnym dla fanów lądujących samolotów, które dosłownie przelatują nad dachem klasztoru. Z Kanoni możesz popłynąć na pobliską Mysią Wyspę, czyli Podigonisi. Znajduje się na niej uroczy niewielki kościółek z przełomu XI i XII wieku otoczony sosnami i cyprysami. Sama wyspa jest pod ochroną, ale można ją zwiedzać. Według legendy Podigonisi nie jest zwykłą wyspą, a skamieniałym statkiem Odyseusza. W skałę zamienił go Posejdon, mszcząc się za oślepienie jego syna Polifema. Niektórzy jednak uważają, że tym statkiem jest wysepka w pobliżu Paleokastricy. Ze stolicy masz blisko do Paleokastricy. To wyjątkowo urokliwie położona miejscowość. Zachwyci cię skaliste wybrzeże z jego 6 zatokami o intensywnie turkusowej barwie wody. W zatoczkach kryją się piaszczyste i żwirowe plaże. Każda z nich jest inna, ale łączy je cudownie przejrzysta woda. Możesz tu się opalać, pływać i podziwiać podwodne życie. Nic dziwnego, że Paleokastrica jest uważana za najbardziej malowniczą miejscowość Korfu. Grecy opowiadają, że to właśnie na tych malowniczych wzgórzach Odys spotkał Nauzykę. Teraz są one usiane klimatycznymi greckimi tawernami oraz licznymi hotelami. W Paleokastricie musisz koniecznie zajrzeć do jednego z barów. To La Grota, ukryty wśród klifów Beach Bar. Leży tuż nad niewielką plażą. Dzięki temu możesz nie tylko posiedzieć przy kawie i podziwiać widoki, ale też poplażować i popływać w krystalicznej wodzie. W pobliżu znajdują się jaskinie, które oczywiście możesz i powinieneś odwiedzić. Nad miastem wznosi się XIII-wieczny bizantyjski monastyr. Można go zwiedzać łącznie z pięknymi ogrodami, w których często spotkasz mnichów. Obowiązkowo zajrzyj też do kościelnego muzeum, aby podziwiać wiekowe ikony, księgi i inne cenne relikwie. Na północ od Paleokastricy znajduje się Angelokastro, czyli Zamek Aniołów. Droga do tej położonej na wysokim wzgórzu twierdzy jest wyjątkowo kręta i wąska. Z parkingu musisz jeszcze pokonać brukowane schody, aby wejść na teren zamczyska. Miejsce na zamek wybrano nieprzypadkowo. Rozciąga się z niego bajeczna panorama na wyspę oraz otaczające ją morze. Dziś jest to atrakcja dla turystów, ale przez wieki był to ważny punkt obserwacyjny, a sama twierdza była istotnym punktem obrony wyspy. Przez wieki istnienia Angelokastro nigdy nie zostało zdobyte. Wprawdzie większość założeń zamkowych to dzieło Wenecjan, ale samo miejsce było zasiedlone już dużo wcześniej, przede wszystkim ze względu na strategiczne położenie. Zamek, a właściwie jego ruiny, wciąż robią spektakularne wrażenie. Przed wejściem zwróć uwagę na antropomorficzne grobowce, które zostały wykute w skale. Do dziś nie bardzo wiadomo, kto je wykonał. Oprócz murów na zamku znajdują się też kościół aniołów Michała i Gabriela oraz wykuta w skale kaplica świętego Kyriaka. Czas na północną górzystą część wyspy. Tu znajduje się wiele wspaniałych miejsc. Jedne są bardziej znane i wręcz oblegane przez turystów, a inne równie piękne są nieco mniej popularne. Do najpopularniejszych miejsc należy Kanał Miłości w Sidari. Jest on wyjątkowo chętnie odwiedzany nie tylko przez zakochanych. Przyciąga ich legenda, która mówi, że osoby, które przepłyną przez kanał, niedługo poznają miłość swojego życia. Z kolei przepływające przez kanał pary będą razem już zawsze. Kanał Miłości to przesmyk morski wśród malowniczo ukształtowanych piaskowcowych klifów. Wygląda rzeczywiście przepięknie, ale zawsze jest tam mnóstwo turystów. Jadąc z Sidari niedaleko masz na przylądek Drastis. To najbardziej na północ wysunięta część Korfu.
Zachwycą cię malownicze białe skały, które erodując utworzyły fantazyjne kształty. To wszystko na tle niesamowitych błękitów morza i nieba. Na dole jest niewielka plaża z leżakami i gastronomią. Ponieważ dojazd na przylądek nie jest najłatwiejszy, to turystów jest niewielu. To dodatkowa zachęta, aby odwiedzić ten magiczny zakątek. Na północnym wschodzie wyspy znajduje się jej najwyższy szczyt Pantokrator. Możesz wprawdzie na niego wjechać samochodem po asfaltowej drodze z około 25 serpentynami, ale o wiele ciekawsza będzie wędrówka na szczyt z wioski Perifia, która jest najstarsza na wyspie. Wycieczka w górę zajmie ci około 2 godzin. Na szczycie znajduje się klasztor Chrystusa Pantokratora, czyli Władcy Wszechświata. Stąd nazwa góry. Sam klasztor zbudowano na ruinach antycznej świątyni Zeusa. Z góry rozciągają się imponujące panoramy. Jeśli trafisz na dobrą widoczność, to oprócz wybrzeży niedalekiej Albanii zobaczysz też odległe o ponad 100 km Włochy. Po intensywnym zwiedzaniu będziesz pewnie chciał nieco odpocząć na przepięknych miejscowych plażach. Do wyboru masz ich sporo, mniejsze i większe, piaszczyste, skaliste czy żwirowe. Szczególną uwagę zwróć na Agios Georgios i Porto Timoni położone w północno-zachodniej części wyspy. Agios Georgios to niewielka miejscowość z pastelowymi domami na malowniczych wzgórzach. Obecnych jest tam wiele gajów oliwnych i winnic. Jednak jej główną atrakcją jest 2-kilometrowa piaszczysta plaża. Połączenie z krystaliczną wodą morską o cudownej błękitnej barwie przyciąga nie tylko miłośników plażowania i morskich kąpieli, ale także miłośników sportów wodnych w każdym wieku. Równie atrakcyjne jest Porto Timoni, które znajduje się 3 km od Agios Georgios. Wygląda jak miniaturowa tajska wyspa Kofifi. Zobaczysz tam 2 bliźniacze plaże, które znajdują się po obu stronach niewielkiego półwyspu. Pięknie, ustronnie i przytulnie, a do tego wspaniała krystaliczna woda. Masz tu wszystko, czego trzeba do przyjemnego relaksu i wypoczynku. W wyspiarskiej kuchni doskonale zachowały się wpływy nacji, które rządziły wyspą. Są tu przede wszystkim wpływy włoskie, brytyjskie i francuskie. Do dań, które warto spróbować, należą m.in. sofrito, rodzaj potrawki z cielęciny lub wołowiny w białym winie, pastizzada, cielęcina lub kurczak z pomidorami i wieloma przyprawami z cynamonem na czele oraz burdetto, czyli ryba z pomidorami i papryką. Prawdziwą dumą Korfu są kumkwaty i znakomite przetwory z nich wytwarzane. Obowiązkowo musisz spróbować pysznego likieru kumkwat. Bez problemu kupisz go także w sklepach z pamiątkami. Na końcu tego odcinka znajdziesz link do innych filmów z miejsc, które warto zobaczyć. Zostaw łapkę w górę i komentarz o swoich podróżach. Będzie nas to motywować do pracy nad kanałem. Najlepsze miesiące na wycieczkę na wyspę są od maja do października. Pamiętaj, że najwięcej turystów jedzie tam w lipcu i sierpniu, więc jeśli możesz, to wybierz raczej maj lub wrzesień. Dzięki temu nie tylko unikniesz tłoku, ale możesz też liczyć na nieco niższe ceny noclegów czy wyżywienia. Ceny są przeciętne. Obowiązującą walutą jest euro. Na wyspę bez problemu dolecisz samolotami z Polski. Jest sporo bezpośrednich lotów, które trwają nieco ponad 2 godziny. Noclegi na wyspie można znaleźć bez większych problemów. Baza noclegowa jest naprawdę spora. Są tu zarówno duże hotele, jak i niewielkie pensjonaty prowadzone przez miejscowych. Podobnie jest z wyżywieniem. Każdy znajdzie coś dla siebie. Po wyspie można bez problemu poruszać się komunikacją autobusową. Miejscowości są dobrze skomunikowane, a kursów jest sporo. Możesz też wypożyczyć samochód, skuter, a nawet rowery. Ostatecznością są taksówki, ponieważ są dość drogie. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.